Było mnie na działce jeden dzień, a jeden dzień w połowie czerwca to są kolosalne różnice. Wejdę do tunelu i zobaczę, co się zmieniło od ostatniego razu i pokażę Wam wszystko, bo wszystko teraz rośnie jak na drożdżach. Okay. O, już widzę. Otwieramy. Melony się pchają. I melony od ostatniego razu, zobaczcie, to jest wzrost jednodniowy. No i przychodzę, za każdym razem jak przychodzę, te melony okręcam. A ostatnio też zapyliłam właśnie ten owoc. Tu już zostawiłam pierwszy pęd boczny i teraz za pierwszym owocem, który się zapyli, będę obcinać, bo te dalsze owoce już nie będą się tak dobrze rozwijały i pozwolę następnym pędom bocznym mieć jednego melona i tak samo tutaj. Czekam na pierwszego melona, a resztę obcinam. Tak się tutaj prowadzi te melony. I tutaj wsadziłam kwiat męski do kwiatu żeńskiego. I on tutaj chyba jeszcze nawet jest. Zobaczcie. I tak wygląda, jakby ten melon został właśnie zapylony. Idziemy dalej. Pokażę Wam wszystkie papryki i pogadamy trochę więcej o borze. O, i o ogórkach. Powiem Wam o ogórkach, bo na przykład są dwa rodzaje ogórków. Ten jest z przewagą kwiatów żeńskich. Tak samo ten. To jest... złamałam sobie paprykę tyłkiem. No ale nic. To jest Sokrates. On ma ogóreczki takie małe. I Sokrates produkuje tylko kwiaty żeńskie i w każdym właśnie takim rozgałęzieniu ma zalążek kwiatu i on nie potrzebuje zapylania, bo nie ma kwiatów męskich, tylko właśnie w każdym rozgałęzieniu produkuje sobie ogóreczek, na końcu którego jest kwiat żeński. I one są samopylne, partenokarpiczne, bardzo plenne i nadają się właśnie do szklarni, gdzie nie ma tylu owadów jak na zewnątrz, bo on nie potrzebuje owadów. On sam, widzicie, produkuje sobie ogóreczki. I to jest właśnie też wzrost jednodniowy, czyli 10-15 cm na długość wzrasta taki ogórek w tunelu czy w szklarni. A ten ogórek jest rozdzielnopłciowy, ma kwiaty męskie i kwiaty żeńskie. To jest ta sama odmiana, którą mam w szklarni. Tutaj sobie lepiej chyba troszkę radzi, ale na przykład tak. Ten ogórek nie jest zapylony, ten pewnie jest zapylony i no co, możemy robić tak samo jak z melonami. Znaleźć kwiat męski i wsadzić go do kwiatu żeńskiego, no ale myślę, że sobie jakoś poradzi i będzie wystarczająco ogórków. No to jest ogórek przeznaczony na zewnątrz, do gruntu, żeby owady po prostu go zapylały. Ja to testuję, w jakich warunkach on sobie najlepiej poradzi. I myślę, że sobie najlepiej poradzi jednak w gruncie, gdzie owady mają lepszy dostęp. Tutaj jest papryka lilac i nie, te papryki nie były siane w styczniu, one były siane gdzieś około 20 lutego i trzymane w domu, potem w szklarni przy domu i tutaj przesadzone w maju. I widzicie, wcale nie trzeba siać papryk w styczniu, trzeba być tylko szczęściarzem z pogodą. Tutaj mamy lesję czerwoną, zobaczcie, tutaj mamy lesję czerwoną. Tutaj jest król północy. Wcale nie jest taki wczesny moim zdaniem. Lesja jest wcześniejsza, lilac jest wcześniejszy. Tutaj jest ukraińska słodka czerwona. I nawet tutaj w tunelu mam larwy biedronek. Zobaczcie. Jakoś się prześlizgnęły. Tutaj jest Marynkin jazyczok, czyli języczek, marynkin. A co jeszcze? Tutaj jest Between the Lines, ta papryka, która ma być pasiasta, na razie jest taka czarna. Co jeszcze? Pokażę Wam mutanta, paprykę mutanta.
To jest też Between the Lines. To jest papryka także variegata. Zobaczcie na te liście. Są variegata, ale temu krzakowi coś się stało i wyprodukował coś takiego. Zobaczcie. To jest papryka, która się rozdzieliła na 3. I tutaj też ta wygląda jak jakiś kwiatek. Zobaczcie. I kurczę, co tu się zadziało? Ten drugi krzak jest normalny, a ten jest taki. Tutaj też. Wszystkie papryki mają jakieś dziwne wyrostki, dziwne kształty. Może jest to jakiś wirus, może powinnam ją wywalić. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Tutaj mam następny krzak z tej odmiany, jest variegata i także ma kolor biały i fioletowy na liściach. I tutaj kształty są już normalne. Zobaczcie. O nie, tu ma też takie wyrostki dziwne, ale ta papryka jest normalna. Może to jest naturalny proces. Zobaczę, poczekam. Lubię takie eksperymenty. Tutaj obok ogórków też mam paprykę lilac, która się wybarwiła na bardziej fioletowo. Być może tutaj ma niższe temperatury, bo jest przy tym wietrzeniu, co jest tylko siatka, nie ma plastiku. I to sprawiło, że jest bardziej fioletowa. A tutaj mam paprykę Tesco's Finest, czyli nasiona wzięte z papryki z Tesco. I kształt wygląda jakby był taki sam. Zobaczymy, jaka będzie w smaku. No, na razie widzicie, rośnie. Darmowe nasionka. Zobaczymy, czy to się opłaca. Tutaj mamy Etude, pomarańczowa polska odmiana. A tutaj jest Cockatoo. Cockatoo, która ma być bardzo słodka. I tu jest następne Cockatoo, ale jeszcze nie ma owoców. Tutaj jest Bull's Heart, Ożarowska się tworzy. A tutaj złamałam, widzicie, złamałam jeden pęd i w związku z tym zostawię ten pęd boczny, żeby może zrekompensował właśnie ten pęd. Nie wiem, czy tak się robi, ale to jest odmiana adżwarski i chcę z niej zachować nasiona. I mam tylko 2 rośliny, które bardzo słabo mi rosły, dlatego jeszcze nie kwitną. Tu i tu. Adżwarski jest bardzo fajny w smaku, ma takie wydłużone owoce. Dla tych, którzy oglądali mój ostatni film, który był kręcony w mojej małej szklarni, pokazywałam Wam moje pomidory, to piękne grono odmiany Sophia's Magic Rainbow i na końcu dodałam troszkę informacji na temat boru. Przede wszystkim powiedziałam, że nie wiem zbyt wiele na temat boru, a niektóre osoby potraktowały to jako film o borze i szukały informacji o borze. Ja to traktuję, ten kanał traktuję jako społeczność, naszą społeczność. Moi subskrybenci to są dla mnie także jakby źródłem wiedzy, bo żadna pojedyncza osoba nie wie wszystkiego. Ja nie wiem wszystkiego. I niektórzy, którzy właśnie komentowali, pan Rafał, pan Bogdan, podali dużo informacji na temat boru i zapraszam wszystkie osoby, które chcą wiedzieć więcej na temat boru, do czytania komentarzy pod filmem, bo tam jest dużo informacji, a te informacje pomogłyby mi znaleźć strony internetowe z większą ilością informacji. I zaraz Wam powiem, jakie to są informacje i tak jakby moje zdanie na ten temat, bo też mam pewne przemyślenia na ten temat o borze i o innych składnikach mineralnych. W krajach angielskojęzycznych jest taki zwrot, który się nazywa hive mind, czyli tak jakby mózg roju pszczół. I ta nasza społeczność tutaj na YouTubie to jest taki jakby hive mind. A co to znaczy? To znaczy, że każda osoba, która komentuje, dodaje jakby informacje, podaje informacje, których inne osoby nie znają. I w tym przypadku właśnie tak było z borem. Panowie, którzy komentowali, powiedzieli, że bor tak jakby jest stosowany w warunkach stresowych. Poczytajcie sobie komentarze. Dokładnie jest napisane, jak wspomaga stożki wzrostu,
jak to działa, że jest to minerał naturalny i w żadnym przypadku nie wpływa na to, czy możemy zachować nasiona potem i czy te nasiona wschodzą. Co zawiodło mnie do szukania właśnie tych terminów w internecie i znalazłam strony internetowe, które właśnie opisują, jak bor działa. I są to strony, które sprzedają nawozy mineralne dla rolnictwa. Czyli te wszystkie informacje właśnie dotyczą upraw właśnie takich rolniczych, wielkich. A jak się to ma do naszych ogródków działkowych i naszych ogródków? No tutaj sprawa w mojej opinii, moim zdaniem, może wyglądać troszkę inaczej, bo inaczej tą ziemię uprawiamy. Jedną z takich informacji była informacja, że gleby są wyjałowione w 85% i nie ma tam boru. Co tak jakby dało mi do myślenia, bo dlaczego? Dlaczego nie ma tam boru? A ja właśnie czytam po raz drugi książkę na temat glifosatu, czyli Roundupu. I Roundup, nie wiem, czy jest w Polsce używany, nie wiem, jak tam przepisy unijne to tak jakby opisują, czy używa się Roundupu, glifosatu w Polsce, ale glifosat wiąże się z minerałami, on się wiąże z metalami. On na początku był używany do oczyszczania takich zbiorników metalowych z osadów i on się wiąże do boru, do molibdenu, do magnezu, do żelaza, do miedzi. Wszystko, on jest takim helatorem, czyli on je wiąże i wtedy można je usuwać. I ten sam proces zachodzi właśnie w glebie. Jeżeli coś jest opryskane na chwasty herbicydem takim jak glifosat, czyli Roundup, to wtedy te związki mineralne w glebie nie będą występować, bo glifosat je wiąże. Nie wiem, jak to jest w Polsce, jeszcze raz powtarzam, nie wiem, ale tutaj na pewno w Anglii, w Irlandii, w Szkocji można glifosat dostać w każdym sklepie ogrodniczym, a nawet w każdym supermarkecie, czyli ludzie tego używają i pryskają. I potem mają problem z niedoborem boru. Jest to tylko jeden z przypadków, kiedy możemy opryskać borem, bo pan Rafał chyba powiedział, że w sytuacjach, kiedy jest sucho, kiedy jest gorąco, roślina nie przyswaja boru z gleby, tak samo jak jest z wapniem. Ale w sytuacji na przykład rolnictwa, kiedy gleba jest wyjałowiona i podajemy jeden związek, na przykład bor, to wtedy ja znam ciało ludzkie. Ja jestem tak jakby zaznajomiona z fizjologią człowieka i z biochemią człowieka i mogę Wam podać takie porównanie. Na przykład, jeżeli podajemy dużo cynku, jeżeli suplementujemy cynk, bo przeczytaliśmy, że cynk jest potrzebny na przykład dla tego, żeby zajść w ciążę. I przyjmujemy sobie kapsułki z cynkiem. No tak, według takiego myślenia to jest składnik naturalny, to jest coś, co nasze ciało potrzebuje, no i bierzemy. Ale nie wiemy, że na przykład jeżeli suplementujemy tylko cynk, to on zaburza fizjologię i biochemię na przykład miedzi. Wszystko jest w naszym ciele powiązane i jeżeli bierzemy na przykład dużo cynku, no to zaburza inne składniki mineralne w naszym ciele. I teraz tą właśnie analogię z naszego organizmu przenieśmy sobie na rolnictwo, na ogrodnictwo, na uprawę warzyw. Jeżeli podamy na przykład bor, to nie wiem, ale być może on spowoduje jakieś zmiany z innymi składnikami mineralnymi. Na przykład kiedyś czytałam, że jeżeli podajemy dużo wapnia, to zaburza wchłanianie bodajże magnezu, nie pamiętam. W ciele ludzkim też tak jest, że mamy takie, komórka ma takie tak jakby drzwi, które mogą przepuszczać na przykład sód i mogą przepuszczać na przykład jod.
i wtedy te dwa pierwiastki ze sobą konkurują. Także nie wiem, ale w warunkach naszego ogrodu, który jest, no wiecie, mniejszych rozmiarów i my tak intensywnie nie uprawiamy tej gleby, nie jak rolnicy na przykład, nie mamy całego programu nawozowego, nie mamy całego programu ochrony roślin, nie używamy maszyn do uprawy gleby, a staramy się na przykład pielęgnować życie glebowe, pielęgnować te wszystkie bakterie, grzyby mikoryzowe, wszystkie żyjątka, dżdżownice i tak dalej, to wiecie, takie niedobory mogą nie występować. Jeżeli mamy różnorodność roślin, na przykład na takim małym obszarze mamy cztery gatunki roślin, na przykład pomidory, papryki, melony, ogórki, wszystko razem, to nie jest tak jakby monokultura, jak wielkie gospodarstwa to robią. Monokultura na przykład samo zboże albo sama kukurydza, hektary tego samego. Więc tu jest troszeczkę inaczej. Zapraszam wszystkich komentujących, żeby powiedzieli mi, co o tym myślą, ale w sposób delikatny, żeby nikogo nie obrazić, bo ja to lubię takie dyskusje, ale jeżeli są, wiecie, cywilizowane i nikt nie obraża nikogo, ale wszyscy się dzielą informacjami, bo to jest bardzo fajna taka społeczność internetowa, która się wymienia doświadczeniami, wymienia się informacjami, a ja jestem tylko takim miejscem, gdzie właśnie ta wymiana może nastąpić. I to jest piękne. Ej, ale zobaczcie moje pomarańczowe mango. Haha. Taki rozmiar. A teraz zobaczmy sobie Acid Crystal. Taki rozmiar. Zaraz Wam pokażę inne pomidorki, bo ktoś pytał, jak mój tolstiak wygląda. Zaraz tam pójdziemy. Tutaj Marina's Praise. Tutaj ognista kometa Sophie. Też rośnie. Rośnie. Małe, a cieszy. I sprostowanie na temat kukurydzy. Dziękuję osobie, która komentowała. To jest kwiat męski, a tutaj na końcu kolby jest kwiat żeński i chodzi o to, żeby ten pyłek z męskiego spadł na znamię żeńskiego i wtedy wytworzą się kolby kukurydzy. Inaczej te kolby, wiecie, mogą mieć braki, ale ciągle sadzimy kukurydzę w bloku, żeby one się wzajemnie zapylały i właśnie tak to wygląda z kukurydzą. Tutaj pierwszy mały milionerek się zawiązał. Nareszcie. A tutaj niemiecka czerwona truskawka. Tak wygląda. Dużo ma tych owoców. I tutaj ma następne. Tutaj Kyseltau różowy, pomidor alifirowa. Wygląda na spore grono, tak samo, bardzo plenny pomidorek. Ogórkom się ma na życie, już się zazieleniły. I w związku z tym mam taki komentarz do dodania, że większość kanałów ogrodniczych polskich wprowadza taki jakby stan zagrożenia ciągłego. Może nie większość, ale kilka, te największe. I wiecie, to nie jest tak, że ciągle wszystko pada, bo rośliny chcą żyć. Wiem, że są trudne warunki pogodowe i tak dalej, ale to, że coś pada, to pewnie taki tytuł przyciąga widzów. Ja się staram tak nie robić, bo to nie jest uczciwe, że o, moje ogórki padają, chodźcie, zobaczcie, poczujecie się lepiej, że wasze nie padają, albo może wasze padają i co zrobić, żeby nie padały i tak dalej. No, Pomidory padają od suszy. Tutaj ten tunel będzie miał zdjętą folię na zimę, bo jest ciężko tutaj utrzymać jakąkolwiek wilgotność. A przypominam Wam, że ja nie mam tutaj wody z wodociągu w ogóle. Mam tylko deszczówkę, czyli nie mogę podlewać dużą ilością, bo w ogóle dużej ilości wody nie mam. Bym musiała pewnie z domu dowozić. A to jest właśnie Fatman, czyli tolstiak. I on tu sobie rośnie w środku. Ma te dwa pojemniczki po dwóch stronach, ale tutaj jest wyjątkowo sucho w tym miejscu i
on łatwego życia tutaj nie miał. I nie wiem, czy zawiązał to pierwsze grono. Pewnie nie, ale tutaj jest następne grono i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tutaj jest wyjątkowo gorąco w tym tunelu. Są tylko jedne drzwi, które są otwarte, a nie ma dobrej wentylacji i być może zapylanie tutaj jest pod znakiem zapytania, także ten tunel będzie miał makeover zimą, żeby nawilżyć glebę. I być może jedynym opryskiem, który zrobię na moich pomidorach, będzie oprysk wapniem, bo mam suchą zgniliznę wierzchołkową w tym tylko tunelu, w tym jednym tunelu. A to jest Giant Elga Pepper-like, czyli gigantyczna elga jak papryka. I właśnie te takie śliwkowe pomidory najczęściej zapadają na suchą zgniliznę wierzchołkową i w tym momencie musimy podać wapń dolistnie, co się postaram właśnie zrobić. No bo sytuacja nie wygląda za ciekawie. A żeby nie było, że wszystko ładnie, pięknie, to pokażę Wam moją porażkę. Miałam takie papryki, które mi się nie zmieściły w tunelu w najlepszych warunkach, wiecie, najlepsze warunki, wilgotna gleba, pod osłonami i wsadziłam je pod taką włókniną, która się nazywa Thermacrop. Tam, gdzie kiedyś miałam papryki, ale nie w zeszłym roku, ale mieliśmy suszę i w ogóle nie padało. Podlewałam je trochę, ale oszczędzałam wodę. No i zobaczcie, jak marnie wyglądają. Papryki padają. Te naprawdę padają, ale zazieleniły się, kiedy zaczęłam je podlewać. One tu próbują wytworzyć papryczki, ale nie wyglądają w żadnym stopniu dobrze. To jest King of the North. I w związku z tym, że tam mam drzewo, tam mam czereśnie, to czereśnia wysysa całą wilgoć z gleby i tutaj w ogóle te papryki 2 razy szybciej uschły. No i widzicie, porażka, podlewam. Wystarcza mi tu jedna konewka na ten podwójny rządek papryk. Ale widzicie, Monika pokazuje Wam wszystko. Sukcesy i porażki. Ta biedna papryczka stara się wytworzyć owoce mimo wszystko, a to jest ukraińska słodka czerwona. Wiesz, najpierw jest fioletowa tutaj, może to nie jest ta odmiana, może pomylona. W każdym razie staram się je utrzymać przy życiu i zobaczymy, może mnie jeszcze zaskoczą. Tutaj jest różowa figa, czyli fig rose. No ten jest raczej wydłużony. Mają być takie bardziej, wiecie, o nie, złamałam. A tutaj jest Berkeley Tie-Dye Heart, czyli niezwykły Berkeley Tie-Dye, tylko serce. Zobaczcie, fajnie wygląda. Honeymoon, zwykły okrągły pomidorek, ale podobno super dobry i odporny się okaże. Namiętne serce Antoniego. Te serca będą takie wielkie. Tutaj drugie. Purple Calabash. Wygląda na plenny pomidorek, takie żebrowane bewsztyki. A tutaj Mendigoria. 2 zapylone. Santa Maria, pomidor na przeciery, też rośnie wielki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Pa!